Drodzy Państwo, jak tu zacząć? Kiedy SUV odbiera, gdy patrzy się na tego typu jednostki. Przed Wami Steeler B62. Prawie 20-metrowa jednostka, która urzekła mnie swoim stylem. Zobaczcie na te wykończenia, na te detale, na te połączenia kolorów. Mamy tutaj, można powiedzieć, pomarańczową skórę. Jest to rzeczywiście skóra, rzadko spotykana na jachcie. Mamy tutaj wyjątkowe połączenie szarości ze skórą. Moim zdaniem tworzy to niesamowity klimat, niesamowity styl. Zobaczcie tutaj na ten barek. Z takim barkiem nie spotkałem się tutaj na żadnym z jachtów. Jest to pierwsza jednostka, która proponuje tego typu rozwiązania. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe i wydłuża nam tutaj tą część rufową jachtu. Zejdźmy w takim razie pod pokład. Mamy tutaj ogromne, rozsuwne drzwi. To, co się wrzuca w oczy, to od razu gigantyczna przestrzeń na tym jachcie, który ma niecałe 20 metrów, a szczerze mówiąc, wydaje się, jakby miał około 30 metrów. Bardzo fajne, stylizowane uchwyty, zakończone taką skórą, więc to też jest fajnie współgra z tymi skórzanymi kanapami na zewnątrz. Tak jak widzieliście, mamy tutaj zmywarkę, mamy szafki, mamy kuchenkę. Tutaj zapewne mamy lodóweczkę, tak, z napojami zimnymi, które chętnie bym teraz również skonsumował. Zamrażarka. Zobaczcie na ten sposób otwierania tych skrytek. Jest to mega unikatowe rozwiązanie, jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Mamy tutaj bardzo dużą przestrzeń na wspólne spożywanie posiłków załogi. I przejdźmy teraz dalej. Czy ja jestem w jakimś hotelu? Czy na jachcie? Zobaczcie na te ściany obite skórą z każdej strony. I w pierwszej kolejności zaproszę Was do kabiny głównej ownerskiej. Chodźcie ze mną. Mamy tutaj do dyspozycji bardzo dużo łóżko typu queen size, telewizor, bardzo dużo schowków, no i oczywiście łazienkę. Z łazienki i kabiny ownerskiej przechodzimy dalej, chodźcie. Tutaj mamy drugie wejście, drugie schody na półpokład, ale zanim tam, to przejdziemy jeszcze do łazienki głównej. Zobaczcie, ile mamy tutaj przestrzeni. To jest główna łazienka. Należy zwrócić uwagę tutaj na podwójne wejście. Możemy wejść z drugiej strony od drugiej kabiny, która ma tutaj również dwa łóżka. Mega wygodne rozwiązanie. Moi drodzy, to nie wszystko. Jeszcze mamy kolejną kabinę. Dwuosobową ponownie. Dla na przykład Waszych dzieci. Również z telewizorem. I kolejna szafa z tymi mega stylizowanymi uchwytami. Wszystko bardzo pojemne, przestronne, ale czuć tutaj naprawdę klasę przez duże K. Od zewnętrznej przestrzeni otwartej, którą widzieliście wcześniej, możemy się oddzielić tutaj za pomocą takich drzwi. Wy nadal mnie słyszycie, ale ludzie na zewnątrz już nie. Te szyby są bardzo mocne, hartowane, tego oddzielają tutaj nas od głosów z zewnątrz. Fantastyczne rozwiązanie. Bardzo podoba mi się, że te szyby są tutaj pod takim nachylonym kątem. Zobaczmy sobie w takim razie półburty i przejdźmy na dziób tego fantastycznego, prawie 20-metrowego jachtu. Chodźcie za mną. Ta gwiezdna szarość w połączeniu z tą skórą tak bardzo przypadła mi do gustu, że zapisałem się już na listę oczekujących na ten jacht, bo ta lista jest bardzo długa i nie każdy z ulicy może sobie nabyć ten jacht, więc to nie jest prosta sprawa, a zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Tutaj zwróćcie uwagę na to, mamy dziób i co rzuca nam się w oczy? Miejsce, w którym możemy sterować łodzią. Wyobrażacie sobie? Z tego miejsca, czyli miejsca najbardziej wysuniętego, mamy możliwość sterowania tym 20-metrowym jachtem. Zazwyczaj takie miejsca są na flybridge'u, na górze, gdzie mamy duży widok, ale pierwszy raz spotkałem się, że takie rozwiązanie jest tutaj na dziobie. No coś niesamowitego. Oprócz tego mamy joystick do bardzo precyzyjnego cumowania, ster strumieniowy i oczywiście sondę, więc
całe centrum dowodzenia tutaj na dziobie jachtu. Niesamowite rozwiązanie. Idziemy dalej. Moi drodzy, jeżeli widzieliście już duże wycieraczki w swoich samochodach, to spójrzcie na to. Ta wycieraczka myślę, że ma z 1,5 metra długości. Robi wrażenie, a tym bardziej na tym mega luksusowym jachcie, który bardzo mi przypadł do gustu. Wygląda wyśmienicie. Ta szara perła idealnie pasuje tutaj do tekowej podłogi. Współgra tutaj to wszystko idealnie. Dlatego możecie zwrócić uwagę na szyby obniżane do minimum, które pozwalają wietrzyć nam tej centralną część jachtu. Schodki, po których zgrabnie się poruszam do dolnej części, a za chwilę zobaczymy clou tego jachtu. Stealer B62 jest w stanie wziąć na pokład aż 12 osób. Jego prędkość przelotowa to około 20 węzłów, a maksymalna prędkość aż 32 węzły. Ciężko uwierzyć, że to jest jacht 20-metrowy, wysoki, z 3 poziomami, który rozwija tak gigantyczną prędkość. Niesamowite. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. No i w końcu zapraszam Was do głównej kabiny. W tym miejscu możemy spożywać posiłki, ale to jest również centrum dowodzenia, oczywiście sternika, kapitana. Mamy tutaj do dyspozycji kanapę, która pomieści spokojnie 12 osób. Mamy 2 stoliki, które również są, jak widzę, obniżane i pewnie można z nich zrobić przestrzeń do spania, co nam zwiększa powierzchnię noclegową. Tutaj mamy grill, szafeczki, oczywiście lodówka na wino, kolejna szafka, kolejna szafeczka, no i oczywiście zlew. No i dochodzimy oczywiście do sterówki. Zapraszam. Stylowe skórzane fotele idealnie komponują się z całością. I jak widzicie, mamy tutaj rozwiązanie troszkę europejskie bardziej, bo kierownicę mamy po lewej stronie. Ja zazwyczaj jestem przyzwyczajony, że kierownica, ster jest po prawej stronie. Tak naprawdę tutaj jesteśmy w centralnym punkcie jachtu i jest to idealne miejsce, z którego widzimy w takiej samej proporcji zarówno lewą, jak i prawą stronę. Tutaj zauważcie, mamy bardzo duże 2 plotery. Jeden nawet ma włączoną kamerę tutaj na dziób. Zipwake, ster strumieniowy, silnik Volvo Penta i generalnie panel zajebistego sterowania. Przycisk, który pozwala przesunąć nam nasze siedzenie bardziej do tyłu, więc możemy tutaj je wyregulować, bo jak widzicie, ono znajduje się na takim podejście. Zazwyczaj siedzenia są osadzone na niezależnych panelach, a tutaj mamy taką półkę, płytę, na której osadzone są te 2 fotele. Myślę, że ten jacht przypadł Wam do gustu, prawda? Bo ja jestem nim absolutnie zachwycony. Przede wszystkim roboty robią tutaj te wszystkie detale i widać, że nad tym jachtem pracował bardzo dobry architekt wnętrz, który skomponował tutaj te wszystkie elementy tak, że współgra to wszystko znakomicie. Stealer B62 to 20-metrowy jacht holenderskiej stoczni. Aktualnie nie ma publicznie podanej ceny. Pokrewne modele Stealer tej klasy B56S, Commander 54, 56S osiągają ceny na poziomie 1,8 do 2,3 miliona euro. W kategorii jachtów luksusowych jednostki o długości około 20 metrów często zaczynają się właśnie od 2 do 3 milionów euro. Jeżeli poważnie myślisz o tej jednostce i chcesz poznać cenę, skontaktuj się bezpośrednio z dealerem Stealer Yachts. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.